Mam problem ze składanym iPhone'em. Serio. Bo ten temat jest wałkowany co roku i co roku wszyscy myślą, że otrzymają nowy, innowacyjny telefon, a zamiast tego mamy kolejny odgrzewany telefon z nowym numerkiem. I dziś chcę pogadać o tym na serio, dlaczego składany iPhone może po prostu się nie udać. Nie czy będzie, nie kiedy będzie, tylko czy w ogóle ma on sens dla użytkowników, którzy przez lata przyzwyczajeni byli do normalnych telefonów. Pokażę zatem argumenty za składakami, no bo mają one swoje realne plusy, jak i powiem też o argumentach przeciw, a także czemu Apple może mieć z tym większy problem niż inni producenci. Jednak najpierw przyjrzyjmy się rynkowi smartfonów, bo z boku wygląda to tak. Wszędzie w social mediach usłyszysz hype na składaki, że to taki kosmos, telefon i tablet w jednym, a w praktyce jak wyjdziesz na ulicę, to widzisz raczej klasyczne telefony. I nie jest to tylko moje wrażenie, bo według statystyk składaki to około 2,5% udziału w globalnych dostawach smartfonów w trzecim kwartale zeszłego roku. I nawet jeżeli ich sprzedaż rośnie, to wciąż niewiele osób realnie je posiada. Nasuwa się więc najważniejsze pytanie: dlaczego tak to wolno idzie? No i tutaj zaczyna się temat tego odcinka. Bo składaki mają sens, ale dla konkretnych ludzi. Po pierwsze, gdy chcesz mieć jeszcze większy ekran w jednej kieszeni. To chyba największa zaleta tego typu sprzętu. Oglądasz filmy, czytasz, grasz w gry albo po prostu chcesz mieć więcej ekranu. Wtedy to klasunia. Ale apki muszą być przystosowane. Inaczej ekran wyświetla czarne paski, no i cała dodatkowa przestrzeń po prostu się marnuje. Drugi argument to multitasking i produktywność. Tu składaki pokazują swoje pazury, bo dzielenie ekranu, okienka, przeciąganie treści między apkami, no po prostu to jest sztos. Trochę taka prokrastynacja na jednej części ekranu, a na drugiej praca. No cóż, ale działa. A tak serio, jest to narzędzie, które dla wielu może zastąpić nawet mini laptopa. Jest jeszcze trzeci argument, tak zwany efekt wow i to, że składak to po prostu coś nowego, co dalej robi wrażenie. Zwłaszcza, gdy ktoś pierwszy raz widzi, że otwierasz telefon jak książkę. I Apple też to wie. Tylko że oni mają jeszcze jeden problem. U nich to wow musi być perfekcyjne. A przynajmniej kiedyś tak było. Natomiast inni producenci, wprowadzając składane telefony, mogą się w pewien sposób wytłumaczyć. No okej, nowa kategoria, kompromisy, pierwsze generacje, ale Apple przecież jest marką, która, przynajmniej w teorii, ma sprzedawać ludziom coś wręcz idealnego i dopracowanego. Czekaj, coś mówiłem? Mimo wszystko, wciąż wielu użytkowników iPhone'ów jest przekonanych, że ich telefon jest cieniutki, bateria, działa przewidywalnie i jak coś jest drogie, to musi być najlepsze i nie ma żadnych kompromisów. No tylko, że tutaj składak wywraca się na kilku polach. Po pierwsze, cena i oczekiwania. Tak, składany iPhone będzie drogi. Bardzo drogi, bo według plotek taki iPhone może kosztować od 2 do 2,5 tysięcy dolarów, co w Polsce daje około 10 koła złotych. No dobra, nie mówimy o tym. To jest plastik. Z kolei aktualnie najnowszy składak od Samsunga kosztuje 7,5 tysiąca złotych. Także cóż, Apple raczej tańsze nie będzie. Występuje tu też pewnego rodzaju pułapka, bo im później jest premiera i im wyższa cena, tym większe oczekiwania, a im większe oczekiwania, tym łatwiej o rozczarowanie. Bo większość ludzi raczej nie kupi fajnej ciekawostki, tylko będą chcieli dobrze działający telefon, który przypadkiem się składa. No a składaki z natury już mają pewne kompromisy. W ten sposób właśnie przechodzimy do problemu numer 2, czyli grubość, waga i codzienność. Najpierw spójrzmy jednak, jak daleko zaszła konkurencja, no bo to przecież istotne. Samsung względem pierwszego Folda zrobił ogromny postęp. Cegłowatego smartfona zrobił się wręcz lekkoatletą, mając zaledwie 8,9 mm grubości po złożeniu. No przecież to praktycznie grubość tego iPhone'a 17 Pro Max, który przecież
ponieważ nie ma dwóch ekranów i ma jedną kamerę mniej. Inni producenci, jak na przykład Honor, Huawei czy Oppo, także odrobili pracę domową i pokazali naprawdę smukłe i lekkie konstrukcje. Jednak w codziennym życiu składak ma kilka cech, które dość ciężko jest przeskoczyć. Mowa tutaj o zawiasie czy tym, że ekran składa się z dwóch połówek. Ale co to oznacza? Potencjalnie jest więcej elementów, które mogą się zużyć. Taki telefon trzymasz również inaczej w dłoni, no i czasem czujesz mniejsze lub większe zagięcie na środku ekranu. Niektórzy też często używają taki telefon zamknięty, czyli finalnie oznacza to, że wracają do normalnego telefonu. Więc pojawia się pytanie, czy przeciętny użytkownik iPhone'a tego wszystkiego potrzebuje? No bo przecież Technostrefowicz powie, super ciekawostka, tak samo jak super jest subskrypcja tego kanału, aby nie przegapić najnowszych odcinków, na przykład o tym iPhone'ie, gdy już będzie. Jednak tradycyjny użytkownik powie, po co mi to? Trzecim problemem natomiast może okazać się właśnie sam ekran, jak i psychologia Apple. Absolutnie kluczowym elementem składaków jest zagięcie w ekranie. I co prawda producenci maskują je coraz lepiej i staje się ono coraz mniej wyczuwalne, no to nadal istnieje. I teraz użytkownik iPhone'a jest raczej przyzwyczajony do płaskiego, gładkiego ekranu. No chyba, że twój właśnie spadł na imprezie i teraz masz unikalną mozaikę na ekranie. Ale Apple mimo wszystko bazuje na minimalizmie, a w składanym telefonie no masz przecież bardziej miękką warstwę ekranu i także większą podatność na mikrorysy. Już nie mówiąc o tym, że nie założysz tutaj pierwszego lepszego szkła czy folii z kiosku. Dlatego może się tutaj pojawić pewien wizerunkowy problem. No bo przecież jeżeli w końcu wypuszczą składaka, który ma widoczne zagięcie, to wiele osób powie, jak to? Czekali tyle lat i dalej to samo? Z kolei, jeżeli ludzie będą czekać, aż zagięcia nie będzie, to mogą tak czekać jeszcze bardzo długo. Czwarty problem to trwałość i strach przed awarią. To istotna kwestia, bo ludzie boją się, że składak się po prostu zepsuje. I powiem tak, te obawy nie wzięły się znikąd. Wiele osób pamięta start pierwszego Folda w 2019 roku i problemy z ekranami. Od tamtej pory jednak jest dużo lepiej, ale mechanika to wciąż mechanika. Co prawda, składaki radzą sobie coraz lepiej z odpornością na wodę, to pył czy kurz nadal jest chyba największym wrogiem zawiasu. I tutaj znów Apple nie może sobie pozwolić, żeby ktoś kupił iPhone'a za przykładowo 10 000 i po roku miał linię na ekranie albo problem z zawiasem. Inni producenci na tym polu mają już doświadczenie. A dla producenta z nadgryzionym jabłkiem w logo potknięcie może oznaczać kolejną aferę, których mają już na koncie przecież całkiem sporo. Jako ostatnie nasuwa się pytanie, ale po co mi to? Bo większość ludzi i tak używa telefonu tak jak telefonu, a raczej nie jak laptopa czy tabletu. Scrollowanie, messenger, zdjęcia, mapy, szybki mail, krótki filmik, no i składak jest fajny, ale dopóki go nie rozłożysz. Bo do rozkładania potrzebujesz przecież dwie wolne ręce, poświęcasz temu także znacznie więcej uwagi, a otwieranie nie jest też odruchem automatycznym. Więc później nagle w autobusie, w sklepie czy na ulicy może okazać się, że taki telefon będzie używany zamknięty, czyli potencjalnie może to oznaczać, że płacisz za funkcję, której wcale co chwilę nie używasz. W sumie to by było ciekawe, jakby wprowadzili subskrypcję na otwieranie telefonu, czyli jeżeli masz składanego iPhone'a, to możesz go używać zamkniętego normalnie, a gdy zapłacisz abonament, no to możesz go sobie otworzyć. Hej, to nie jest głupie. Dlatego być może te telefony wciąż nie są tak popularne, bo jest to kategoria dla ludzi, którzy realnie będą taki sprzęt wykorzystywać. I Apple może z tym mieć problem, bo oni raczej lubią produkty, które klikną się masowo. iPhone poszedł masowo, AirPodsy również, nawet Apple Watch kliknął. Jednak iPhone Fold, czy Foldable, czy jak on tam się będzie nazywać, może mieć z tym pewien problem i pozostać gadżetem pokroju eksperymentalnego
iPhone'a R. Pozdrawiam tutaj użytkowników Era. Nie no, R nie jest taki zły. Ale dobra, żeby nie było, ja absolutnie składanego iPhone'a w 100% nie skazuję na klęskę, ponieważ Apple ma kilka asów w rękawie, które mogą sprawić, że taka konstrukcja będzie się wyróżniać. Pierwszy as z rękawa to oprogramowanie. Apple zamiast skomplikowanego interfejsu potrafi często zrobić coś prostszego. No przecież nie chodzi mi o to, że AirDrop coraz gorzej chodzi i że iPhone się czasami wiesza. Chodzi mi o to, że Apple zamiast skomplikowanego interfejsu potrafi zrobić coś prostego i przejrzystego dla przeciętnego użytkownika. Więc jeśli oni zabiorą się za oprogramowanie do składaka, to mogą to wszystko dopieścić i uprościć tak, aby było to po prostu czytelniejsze. Oczywiście tych bardziej świadomych i zaawansowanych użytkowników takie uproszczenie może trochę denerwować, no ale cóż. A z rękawa numer 2 to ekosystem, bo wyobraź sobie, że rozkładasz swojego składanego iPhone'a, masz widok jak mini iPad, a jednym ruchem przerzucasz zadanie na swojego Maca, albo rysujesz coś w notatkach i od razu jest to na iPadzie. No, takie flow pracy mogą użytkownicy jabłek docenić. No, takie flow pracy, o ile będzie dopracowane i rzeczywiście będzie działać, bo z tym czasami z mojego doświadczenia jest różnie, może być game changerem. Czas na asa numer 3 i jest to efekt Apple, bo gdy oni odpalają nową kategorię, to ludzie myślą, okej, skoro oni tak robią, to znaczy, że coś jest na rzeczy. I być może jest to ten moment, w którym składaki przeskoczą z niszy do czegoś większego. Ale to zadziała tylko, jeśli Apple dowiezie produkt bez kompromisów, których ludzie mimo wszystko się obawiają. I w tym momencie Apple odkłada karty, bo kiedyś byli oni pionierem. Pierwszy iPhone, który zmienił wszystko. Zamiast palmtopów z rysikami do gilgania ekranu, ludzie zaczęli wszystko robić dotykowo, bo tak było prościej i wygodniej. A dzisiaj Apple jest firmą, która na rynek wchodzi z produktami kilka lat później niż konkurencja. Dlatego składany iPhone byłby testem, czy Apple ma jeszcze w sobie tę odwagę pioniera, czy woli być perfekcjonistą, który wchodzi dopiero wtedy, gdy ryzyko jest minimalne. Problem jednak w tym, że składaki to kategoria, w której ryzyko nie będzie minimalne, no bo przecież znajduje się tam mechanika, no i elastyczny ekran. Wiedząc już to wszystko, czas odpowiedzieć na pytanie z początku odcinka. Dlaczego składany iPhone może się nie udać? Po pierwsze, będzie ekstremalnie drogi i oczekiwania mogą całkowicie go zjeść. Po drugie, to nadal nisza. Ludzie nadal kupują standardowe smartfony pomimo wielu lat rozwoju składaków. Trzecia kwestia to obawy o trwałość, a także to, że Apple nie może sobie pozwolić na półśrodek, no bo przecież oznaczałoby to kolejną aferę. Po czwarte, zagięcie i delikatność ekranu może być pewnego rodzaju barierą dla użytkowników. No i ostatnia kwestia to raczej brak killer feature dla wszystkich użytkowników, no bo ludzie są raczej przyzwyczajeni do normalnego używania telefonu, więc w jaki sposób Apple chciałoby teraz namówić większość ludzi do przesiadki na coś, co się rozkłada, a nie na coś, co już jest rozłożone? Ja się zastanawiam, natomiast może Apple rzeczywiście wymyśli coś. Zobaczymy. A teraz mam pytanie do Ciebie. Czy czekasz na składanego iPhone'a, czy raczej uważasz, że to nie ma sensu? Daj znać w komentarzu, a ja dziękuję Ci za oglądanie i do następnego odcinka.